Czy wiedziałeś, że przez blisko 200 dni udało nam się oswoić tyranozaura, zbudować park jurajski, pokonać bossa, latać na dinozaurach, pokonać potężniejszego bossa, ale w końcu przyszła pora, żeby zniszczyć smoka, przejść tę grę i wejść do innego wymiaru. A ja pierwsze co sobie zrobię, chciałbym sobie zrobić Dzidę, bo ona ma całkiem fajny damage. Limestone Spear. I od razu na start pojawiły się nowe problemy, ponieważ nie miałem limestone'a, więc musiałem wrócić do cave'ów, żeby go znaleźć. Ale znalazłem niedaleko nowe wejście do... W sensie, bo ten cave pod ziemią jest strasznie Okazuje duży. się, że wejście do prehistorycznego cave'a jest dosłownie pod moją bazą, więc przynajmniej nie musiałem poświęcać dużo czasu na podróż. No i mamy, może trochę lipne to wejście, bo... No lipne, nie? Ale zawsze jakieś jest. Nie wiem potem jak wrócę i którędy, ale jakoś będę musiał. Dobra, i powiedz mi, czy ty jesteś limestone'em? Czy ty jesteś limestone'em? Limestone! Na szczęście dosyć szybko udało mi się znaleźć limestone'a, dzięki czemu mogłem wracać do bazy i stworzyć idealną Dobra, dzidę. ja gdzieś chyba jakoś tędy leciałem, nie? Myślałem, że będę tego troszeczkę dłużej szukał, ale jak się okazuje, jednak jest to bardzo proste do znalezienia. Bo pamiętacie, ostatnim razem rozwaliliśmy tego potężnego bossa z wulkanu. Ale bydle! I dzięki niemu zdobyliśmy coś takiego jak Tectonic Shardy. I teraz z tego i z Limestone'a będziemy robić dzidę. Teraz z dzidy... Jak to się robiło? O, jest! Dobra, czyli wystarczyło mi idealnie, bo miałem tylko te dwa ambery. Extinction Spear. I w końcu udało mi się stworzyć legendarną dzidę i szybko pojawiły się z nią problemy, bo prawie spaliłem własną bazę. What the Nie! Nie! No nie mam drewna, żeby to załatwić. Kolejną rzeczą, która dość mocno mnie zaskoczyła, było to, że ta dzida po rzuceniu wraca w moje ręce. Nie muszę jej szukać. Wraca! Jo! Dobra, generalnie, bo ja nawet nie wiem co to, ja nie wiem czy da się ją na szarpnie zenchantować. Herd Phalanx, Unbreaking 3 i Plummeting Flight? Mimo tego, że nie udało mi się zenchantować dzidy na więcej damage'u, to wszedł lepszy Po enchant. prostu wiecie, boom. Jo! Ej, czekaj, ja chcę to jeszcze raz zobaczyć, czyli teraz jak w kogoś rzucę, to podnosi go Feniks i zrzuca z wysokości. Jo! Ale czekajcie, czy ja mogę normalnie tym rzucić gdziekolwiek, odbiec i ona mi się pojawi w ręce? Ona jeszcze leci. Zgubiłem dzidę! No nie. A czekaj, bo może być tak, że ja teraz nie mam w ogóle, wiecie, miejsca w ekwipunku, żeby to... Okazuje się, że jednak nie jest to tak kolorowe, jak mi się wydawało i chwilę będę musiał jej teraz poszukać. No nie gadaj, że ja zgubiłem dzidę. Więc będę jej szukał przez 3 lata. O! Dobra, czyli generalnie ona wraca do mnie, tylko muszę być w jakimś tam range'u chyba. Dobra, i teraz jak mamy dzidę, to chcę zrobić jeszcze analizator. Blue Concrete. A skąd ja wezmę Blue Concrete? Bo niebieski barwnik mogę sobie zrobić z tego. A to się robiło z... O, mam gravel, mam piasek. To się chyba robiło z gravelu i piasku, nie? Tylko... Aha, piasek i gravel na dole, dobra. I barwnik. Jest! Blue Concrete Powder. No i teraz niebieski cement wystarczy wrzucić do wody i będzie... I będzie beton. Dobra, i generalnie musiałem wrócić do starej bazy, bo do analizatora potrzebuję czerwonego proszku, a czerwony proszek mam tutaj. No właśnie. Też muszę to poprzenosić wszystko, bo tu jest sporo fajnych rzeczy, ale kurczę, nie mam kiedy tego przenieść. Nie chce mi się. Ile drewna tu mam? Jesus Christ. No ale dobra, no to jakoś się tym będziemy musieli niedługo zająć, bo w ogóle całą tą bazę chcę przenieść. W sensie, no wiecie, enchant trzeba przenieść, nie? I takie rzeczy. No dobra, to teraz jak już wszystko czysto teoretycznie mamy, to się jakoś tak robiło? Tak. Dobra. O, a to nie ma... A czemu to nie ma tego? A to ma, aha. Czyli w łapie po prostu to nie ma. No ale dobra, generalnie nam będzie to potrzebne do pozyskiwania DNA ze zwierząt. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku znaleźliśmy masę tych skamielin, co mi się nie mieściły w ekwipunku i musiałem je wywalić, bo wiecie, każda skamielina to jest osobny ten. To z tych skamielin teraz będziemy pozyskiwać DNA. Aha, dobra, następny etap to jest zrobienie fiolek, iron nuggetsy i to. I dostajemy 3 syringe. No dobra, ale ja potrzebuję więcej czasu, żeby... Czekajcie, to syringe... Blue. Move items. O, no Boże, tego przycisku było mi potrzeba. Naprawdę. Dobra, i oprócz egg calcifitora... Jednakże to nie wszystko, ponieważ żeby wykluć jajka, będę potrzebował jeszcze egg inkubatora, do którego stworzenia brakowało mi jajek. W
W takim wypadku nie pozostało mi nic innego jak wybrać się w podróż po jajka i wylądowałem w znanych mi terenach. W sumie to nie aż tak daleko, bo jestem tam, gdzie oswajałem Rexa, więc nie jest jakoś mocno daleko, ale uwierzcie mi, że to się tylko wydaje, że to jest blisko. Muszę się przyznać, że trochę się zdziwiłem, kiedy w brzozowym lesie znalazłem znajomego dinozaura. Co on tam robił? Opie! Kiedyś byłeś straszny. To trzeba przyznać, że kiedyś był straszny. Ale w ogóle skąd on się tu wziął? Przecież to jest brzozowy las. A, bo tu jest sawanna i on musiał po prostu za czymś przybiec z sawanny, a on w dzień śpi i sobie pewnie leżał gdzieś w krzakach. Dobra, i teraz powinniśmy mieć wszystkie itemy. Move items. Jest. Incubator. Dobra, ciebie lampko na razie przeproszę. Stawię cię może tu na górze. I teraz tak. Boom i boom. Fajnie to wygląda. Muszę zrobić jakieś takie dedykowane miejsce, bo tutaj to na razie wiecie, no jest, bo jest, ale trzeba zrobić to gdzieś indziej, bo nie wygląda za dobrze. I ja bym chciał wybrać na przykład brachiozaura, żeby na sam początek zrobić sobie brachiozaura, czyli tak, robimy tak. Analizator, bierzemy czaszkę brachiozaura, bierzemy Hial, Analyze, Brachiosaurus DNA, mamy to. Teraz tego brachiozaura... Bingo! Dino DNA! Challenge complete! Dzięki. Teraz tak, tutaj będzie potrzebne syringe, czyli to, co wcześniej robiliśmy tutaj. Brachiosaurus DNA i jajko. Create egg. Brachiosaurus egg. G. I przechodzimy do następnego kroku, już ostatniego chyba. I robimy sobie inkubator i robimy sobie Brachiosaurus egg i z tego, co oglądałem poradnik, potrzebujemy most bloka. Czyli tak, inkubator, jajko, most block. No, wystarczy jeden chyba. Incubate. Hatched Brachiosaurus egg. Jest! Mamy Brachiosaura! I czekajcie, i teraz ja bym chciał go dać do roślinożerców, czyli tutaj raczej. Dobra, i mamy tutaj triceratopsy, mamy psitakozaury. I teraz do naszej rodzinki dołączy jeszcze maluśki brachiozaur! No, czy on nie jest słodziutki? Ale on szybki w ogóle jest. Ej, nie, no ale jest słodziutki. No przyznacie, że jest słodziutki, nie? Taki maluszek, ciekawe jak urośnie. Póki mamy jeszcze czaszki, to może bym na przykład kolejnego tyranozaura, tylko problem jest taki z tyranozaurami, że tych tyranozaurów nie da się oswoić. Generalnie z tej modyfikacji niestety tyranozaurów żadnego się nie da oswoić dinozaura, przez co trochę martwię się o to, że on się będzie gryzł z moim tyranozaurem. Chociaż może tak nie być. Mogę się mylić, create egg, Tyrannosaurus egg i zaraz to zobaczymy. Zaraz się okaże, czyli pyk, incubate, hatch, Tyrannosaurus egg. Hej, będziesz miał nowego kolegę i mam nadzieję, że go nie zagryziesz. Boom! Jo. Okej. Dobra, ten tyranozaur wygląda troszeczkę inaczej niż ten. No wiadomo, różne modyfikacje, więc różne dinozaury. Na razie jest malutki, zobaczymy jak on będzie sobie dorastał. A może ja go mogę jakoś karmić? Nie mogę? No nie mogę, no trudno. Zobaczymy jak urośnie. Dalej stwierdziłem, że stworzę parazaura, ponieważ jestem osobiście ogromnym fanem tych dinozaurów. Czy tak, parazaur, analyze, mamy DNA, teraz tak, syrin, parazaur, jajko, create egg, mamy to, hop, jajeczko, moss block, incubate. GG. Kochani moi, zbliżcie się, zbierzcie się, ponieważ do naszej rodzinki dołącza O, jaki malutki! Jaki on jest maciupeńki. Ja mam nadzieję, że on, wiecie, nie wleci gdzieś do jakiejś jaskini, on tam po prostu się nie zgubi. No, mam nadzieję, że jednak będzie omijał takie rzeczy. Bo ten maluszek trzeba przyznać, że on do najmniejszych to on nie należy jednak, nie? On jest wyższy ode mnie, jakby nie patrzeć. On jest w wysokości Triceratopsa. A ten to wygląda jak robaczek, jak kurczaczek. Malutki jest. No ale mam nadzieję, że się nim ładnie zaopiekujecie i go nie zadepczecie. Dobrze? No. Dobra, wszystko mam mniej więcej ogarnięte i teraz chciałbym oswoić jeszcze tyranozaura z prehistorycznych cave'ów. O dobra, tu mam duże kości. Bo będzie mi potrzebna pałka, którą będę bił tego tyranozaura. Nie wiem jak się on nazywa. O, to jest duża pałka.
To jest naprawdę duża pałka. Ta wielka pałka będzie mi potrzebna po to, żeby ogłuszyć tyranozaura, a potem nakarmić go syrin salad, żeby go oswoić. I uwierzcie mi, że jest to dosyć zabawna mechanika. Kiedy szedłem do cave'a, przypomniałem sobie, że przecież zostawiłem tam bambusa. Ja totalnie o nim zapomniałem. No wiedziałem, bambus, wiedziałem. Opie, zostaw bambusa, siulu. Dobra, czy mi się wydaje, czy on jest cięższy do pokonania niż Teratosaurus? What the fuck? Dobra, on zaczął uciekać. Dobra, a ciekawe, czy jak ja mu pałką zawalę, czy on straci przytomność? Nie, ja go nawet nie mogę uderzyć tą pałką, co jest? Dobra, wiesz co? Wykorzystam dzidę. A, i padł na hitas od dzidy. Cześć, bambus. Znalazłem cię. Bambusik. No sorry, chłopie, zapomniałem o tobie, no. Kiedy uporałem się z nieznośnym Diabloceratopsem, przyszła pora, żeby w końcu wkroczyć do cave'a i oswoić tyranozaura. Tylko w tym przypadku to akurat jakiś tremonozozaur, coś takiego. Nie jestem pewien, jak się nazywa ten dinozaur. Tylko teraz jeszcze weź i go znajdź, to będzie problematyczne. I jeszcze tego latającego mógłbym oswoić, jakbym miał te ogonki. Muszę znaleźć jakieś latające, nie latające, pływające, a to są rozwalone żaby. Jest! Siema! Witaj! Puf! A ty! Puszczaj! Kiedy w końcu znalazłem dinozaura, którego szukałem, okazało się, że był zbagowany i nie mógł chodzić, co trochę utrudniało mi plany, ponieważ miał high granda. No nie podoba mi się to, że on jest zbagowany i nie mogę go capnąć, co ile ja go mogę bić? Opie, zaczynasz mnie irytować. Dobra, bo to się strasznie długo ładuje i dopiero teraz mogę go capnąć, tak? Bum! Masz kolejną. Nie chcesz? Cap! Hop! Puszczaj mnie! Dobra, więcej Sirin salatków. Pałeczka niech się naładuje. Zap! Puść mnie. Nie, teraz musimy się od nowa naładować. A to wcale nie jest takie łatwe. Bum. Jedz. Dobrze. I w końcu, po długiej i niezbyt satysfakcjonującej walce ze zbagowanym dinozaurem, udało się go oswoić. Teraz pozostaje mi już tylko wydobyć go na powierzchnię, co też nie było proste. Okej, no teraz już powinno być łatwo. Hop. Po schodkach, hop. I do góry, no. Na spokojnie na moim nowym dinozaurze wróciłem sobie do bazy i spotkało mnie tam coś niesamowitego. Mamy małego Triceratopsa! Zobaczcie na to! No jaki słodziak! No jaki słodziaczek! Nie jest słodziutki? Które to takie mądre było? O? Ja wam dam. No, ja wam dam. Ale dobra, no to teraz z 3 Triceratopsów zrobimy Zaraz się po 4. tym moim oczom ukazał się Triceratops, który zrespił się w boksie tyranozaura i no miał mały problem. Jednak to był tylko początek, bo to co stało się później, no niestety trochę mnie zasmuciło. Ale chłop ma nie farta! Kto wygra? Kto wygra? Nie no, wygląda na to, że Triceratops w ogóle nie ma zainteresowania tym, żeby walczyć z tym tyranozaurem. Także poradził sobie bezproblemowo, ale chłop miał takiego niefarta, żeby z całej tej okolicy zrespić się akurat tam, gdzie jest tyranozaur. Kolejnym etapem będzie w końcu, po prawie 200 dniach, przejście tej gry, czyli pokonanie smoka, ale żeby to zrobić, będę musiał wybrać się do Netheru po Blaze Rody. Muszę się wybrać do Netheru. Na całe szczęście w Netherze już byłem, więc wiedziałem mniej więcej, gdzie jest forteca, więc przynajmniej oszczędziłem sobie czasu na szukaniu, więc teraz pozostało już tylko i wyłącznie zlokalizować spawner Blazów. No nie gadaj, że to jest jeszcze... No nie... Dobra, ale to się akurat niefortunnie trochę złożyło. W sensie chodzi mi o tą lawę, nie? Że akurat tu, gdzie jest spawner, to się wodospad lawy zrobił. Pałeczki. Dobra, 17. No 17 powinno wystarczyć, nie? Dobra, i jeżeli chodzi o tradowanie, to co potrzebuję to gold nuggetsy, żeby zrobić sobie sztabeczki, bo nie wziąłem żadnego złota. Nawet nie jestem pewien, czy w ogóle mam jakieś złoto w domu. Ty, idealnie mi wyszło, 36 sztabek i żadnego nuggetsa. Pog. Zapomniałem, że żeby świniaki nas nie atakowały, potrzebujemy jakiegoś złotego elementu, więc na szybko stworzyłem sobie złote budki i rozpocząłem handel ze świniakami. Nie chcę soul sandu i spectral arrowów. Jednakże handel z nimi wcale nie jest tak przyjemny, jak myślałem, bo opierdzieliły prawie stack złota, a dostałem tylko 10 ender pereł. Dobra,
Robimy oczy kresu, lecimy na smoka. Słuchajcie, w świecie dinozaurów mamy smoka. Mocne, nie? Zaraz po tym w końcu stało się to, na co czekałem, czyli dorośnięcie brachiozaura. I trzeba przyznać, że wygląda on naprawdę pokaźnie. Czyli brachiozaur urósł, bo on był pierwszy. Czyli teraz powinien parazaur niedługo dorosnąć, tylko ja go tutaj nie widzę. No i na moje, a raczej jego nieszczęście stało się to, czego się najbardziej obawiałem. Widzę go! Nie! On dorósł w murze! Niestety, ale mimo moich starań nie byłem w stanie wyciągnąć go z tego muru, bo mimo tego, że na początku był taki mały, to w momencie, kiedy dorósł, stał się naprawdę potężny. Parazaur, ogarnij się! Ja pierdzielę. Kiedy w końcu opuścił ten padł i przestał cierpieć, wszystkie dinozaury przyszły go pożegnać. A tak naprawdę to go walnąłem i chciały go po prostu atakować. Ej, tak serio? Naprawdę mi się przykro zrobiło. Dobra, ale skoro parazaur dorósł, to zaraz powinien dorosnąć i tyranozaur? I pytanie, czy one się będą gryzły. Seria niefortunnych zdarzeń dalej trwała, bo zanim w ogóle doszło do tego, że tyranozaur urósł i miał szansę gryźć się z moim, zrespiły się znowu triceratopsy. I to powinno być moim głównym zmartwieniem, a nie dorośnięcie tyranozaura. Jo, co mi się zrespiło. Całe stado triceratopsów zrespiło się na wybiegu tyranozaurów. No i kolejny koszmar się spełnia. Tyranozaur, nad którym siedziałem tyle czasu, żeby go oswoić, padł od stada dzikich triceratopsów, które zrespiły się na jego wybiegu. Co jest nie tak z tą grą? Ej, proszę cię. Ej, proszę cię. Nie! Nie! No chyba żarty! Nie, no ja pierdzielę. Koniec końców, nowy tyranozaur w końcu dorósł i chyba zeżarł tego triceratopsa, bo po prostu go tam nie było. Ale niestety na razie muszę zostawić moje dinozaury po to, żeby znaleźć Stronghold i pokonać smoka. Także jedyne co mi pozostaje to przerobić zwykłe perełki na oczy kresu, żebym w jakiś sposób mógł zlokalizować Stronghold i rozpocząć podróż. Mam nadzieję, że będzie to dosyć blisko. Zdecydowałem się, że nie będę zabierał żadnego dinozaura na tą podróż, ponieważ jeżeli uda mi się pokonać smoka i zrespię się z powrotem w łóżku w bazie, no to będę musiał potem po niego wracać, to się mija z celem. Dobra, jako że używałem oka przed tamtą rzeką, pokazywało mi w tą stronę. Zacząłem tutaj używać, pokazuje mi w tą. No i rozpoczęło się poszukiwanie Strongholda i szczerze nawet nie był jakoś bardzo głęboko, więc szybko udało mi się go znaleźć. O, żeby wiedzieć, gdzie jest portal, ale przy okazji sobie o Jezu, naprawdę w Strongholdach są takie syfy? Ja myślałem, że Strongholdy mają lepsze luty. O, Ender Perła, no dobra, może. Jeju, jakie ja nienawidzę Silverfishy. Idealnie. Idealnie. Dobra. No i pora przejść grę po raz, nie wiem, drugi w moim życiu, chyba jak przechodzę grę. Rozpocząłem swoją walkę ze smokiem i jest ona taka, jaką ją zapamiętałem, czyli beznadziejna, w sensie nic się w tej walce nie dzieje. Smok lata dookoła was, wy rozwalacie kryształy, potem nawalacie go mieczem, no i to tyle, nie? Jakby... To jest jeden z niby główny boss, ale jeden z najgorszych bossów, jakie istnieją w tej grze bez modyfikacji. No ale dobra, rozwaliłem wszystkie, dosłownie wszystkie kryształy, nie zadając damage'u smokowi, no i przyszła pora na to, żeby w końcu zacząć nawalać go mieczem, albo próbować strajfować z łuku, jak będzie latał, ale to jest niewykonalne, to jest praktycznie niewykonalne, uwierzcie mi. Dobra, to musiał być ostatni. A czy ty musisz? Akurat teraz, jak on jest na ziemi? Naprawdę w smoka się nie da strzelać ze strzał, jak jest na ziemi? Dobra, zaraz z powrotem będziesz musiał wracać, kurczę, na ziemię. Teraz można w niego nawalać strzałami, tak? Dobra, spada. Zanim spadniesz, dostajesz hity jeszcze. Chłopie. No gdzie z tym oddechem? Hop, hop. Wow!
Ej, serio, ja smoka ostatni raz rozwalałem, nie wiem, jak miałem z 10 lat, nie? Czemu oni przez tyle czasu nic z tym nie zrobili? Przecież to walka ze smokiem to z, nie wiem, z Iron Golemem się lepiej walczy, w sensie cięższy jest. A ja się wycwaniłem, bo mam łuk z infinitką, więc mi strzał nie zawiera. Czy ja go rozwalę, zanim on w ogóle zdąży wylądować? Tak! Chyba tak! Dostał strzała, czyli jeszcze nie wylądował do końca. No kochani moi drodzy, no po prostu jestem taki dobry, że rozwaliłem chłopa, no. Łatwo, zobaczcie ile levela, łatwo. Jajko, ty sobie tu siedź i ja do ciebie jeszcze wrócę. O, Enderman się przeteleportował. Dobra, i hop! Zaraz. Chwila, moment. Gdzie ja jest? Czemu nie mam itemów poziomu? No nie gadaj!